tym roku Wielkanoc wypada za wcześnie. Proponuję głosowanie, żeby ją przesunąć przynajmniej o miesiąc. No przecież to święto ruchome, więc jak chcemy, to przesuniemy. Może jeszcze nie w tym roku, ale próbować zawsze warto. Mam wrażenie, że jeszcze dobrze nie posprzątałam brokatu po Bożym Narodzeniu, a tutaj już właściwie za chwilę Wielkanoc. Może by się nawet i człowiek wziął za piękne, skomplikowane, wielotygodniowe projekty, ale nie ma kiedy. Więc znowu szybki, prosty projekt dla każdego. A w tym odcinku udział biorą pisanki wysokie na 8 cm oraz pudełko z łuby o średnicy 20 cm. Jajka styropianowe mają szwy. Zeszlifowuję, a następnie jajka oraz górę pudełka maluję na biało, białą farbą akrylową. Papier ryżowy od ITD Collection. 2 zestawy po 6 sztuk, no i trzeba będzie z tego coś wybrać. Wszystkie są śliczne w moich pastelowych kolorach. I to jest do kitu, bo gdy podoba mi się tylko jeden, to sprawa jest jasna, a gdy ładnych jest kilka, no właśnie, to jest problem. Teraz, gdy oglądam te papiery już z drugiej strony ekranu, to chyba wszystko jedno, który bym przykleiła i tak by to fajnie wyglądało. Ale prawie 20 minut zastanawiałam się, który będzie tym jedynym i wybranym do tej pracy. Ostatecznie padło na błękitną Zofię, bo lubi jajka, lubi kwiaty i jest bardzo zadowolona z życia. Do kompletu jest papier ryżowy A4. Te same zajączki w różnych kolorach, to wszystko do siebie idealnie pasuje. Górne i dolne obrazki pasują na jajko 8, ale te górne myślę, że lepiej by wyglądały na troszkę większych jajkach, więc dedykuję do nich jajka 10, jakby co. Papier ryżowy jak zwykle przyklejam klejem do decoupage, smaruję pod spodem, potem przykładam papier i wszystko dokładnie klejem zasmarowuję od góry. Może w tej chwili bardzo tego nie widać, ale nawet te malutkie obrazki warto było ponadzdzierać, żeby mi trochę lepiej na jajkach siadły. Na zdjęciach pewnie tego nie widać i bardzo możliwe, że nikt nigdy tego nie zauważy, ale ja, gdy przyłożę oko, widzę, gdzie są te małe zagnioty, które potem bardzo sprytnie zakamuflowałam, ale o kamuflowaniu potem. Pudełko i jajka polakierowałam, a teraz Wam pokazuję, że troszkę widać, gdzie kończy się papier ryżowy. Podmalowałam te miejsca na biało farbą akrylową, no i teraz już nie widać. Sukienka Zośki wcale nie jest błękitna, ona jest turkusowa i użyłam do niej farby od Stamperii, to jest seria Allegro, a numer Cal 109. Oczywista oczywistość, rozrabiam farbę, a potem tym kolorem przemalowuję wszystko to, co ma być właśnie na ten kolor pomalowane, czyli dół pudełka oraz połówka jajka. Ale nie lubię, gdy wszystko jest w jednym kolorze, więc dokręcam trochę białego i dolną część pokrywki przemalowuję odrobinę jaśniejszym kolorem. Tył we wszystkich jajkach przemalowuję na kolor, w którym aktualnie Zośka ma sukienkę. Więc mam tył turkusowy, zielony, różowy i taki bordowo-czerwony. Gdy wszystkie kolory mam już ustalone, czyli pudełko mam pomalowane i pisanki także, mogę się zabrać za bajerowanie, czyli dorabianie czegoś, co upiększy albo ewentualnie zamaskuje niedociągnięcia. Zaczynam od upiększania, czyli domaluję prostą falbankę. Mamy w ofercie sklepu 2 okrągłe pędzelki gąbkowe i one są świetne do właśnie takiego bajerowania falbankowego. A jeżeli chcemy wskoczyć na wyższy poziom falbankowania, to można dodać co nieco konturówką. Jest to biała konturówka reliefowa. To nie są jakieś odkrywcze zabiegi upiększające, ale one się zawsze sprawdzają, a do pisanek i pudełek nadają się wprost znakomicie. Chwilę temu pokazywałam Wam, że na wieczku widać, w którym miejscu skończył się papier ryżowy i to przejście zamalowałam. Ale jeżeli coś macie ochotę jeszcze bardziej zamaskować, to znakomicie do tego nadają się szablony. To jest szablon z koronką. Właściwie każdy jego kawałek jest śliczny i pasuje do wielu prac, dlatego często go używam. A tutaj tylko ten drobny kawałeczek, malutkie kwiatuszki znakomicie zakryją wszystkie miejsca, gdzie cokolwiek jeszcze mogło być widoczne. Dawno nie używałam pasty Modeling i nie wiem czemu myślałam, że ona po wyschnięciu jest błyszcząca.
Wyschła i jest matowa. Trochę szkoda, też ładnie wygląda, ale będę musiała odrobinę błysku jeszcze na wieczko dodać. I właśnie to jest konturówka bezbarwna. Daje bardzo ładne, wypukłe kontury, które mają śliczny połysk. Troszkę pobajerowałam na sukience, zrobiłam błyszczące oczka, błyszczące jajka, kwiaty oraz trochę takiego połysku w tle. Na mokro konturówka jest mleczna i tutaj jeszcze ją troszkę widać, ale gdy wyschnie jest całkowicie przeźroczysta i błyszcząca. Pudełko schnie, a ja troszkę pobajeruję jajka. Farba akrylowa, pędzelek okrągły i lecimy falbankami. Zarówno te wyciskane małym, jak i dużym pędzelkiem wyglądają super. Nawet nie wiem, które są ładniejsze. Drugim dodatkiem, który praktycznie zawsze pasuje do takich ładnych pastelowych prac, są kropeczki. Biała farba akrylowa oraz wykałaczka z tępym końcem. Tępym końcem robimy większe kropeczki, a tym cieniutkim zaraz zrobię mniejsze, ale to jeszcze za chwilkę. Jeżeli chcecie zrobić coś troszkę bardziej skomplikowanego, to proponuję zrobić delikatne cieniowanie, a potem w tym miejscu za chwilkę położymy konturówkę. Wspominałam Wam wcześniej, że małe obrazki przyklejone na jajkach nie są idealne, że porobiło mi się na nich troszkę zagniotków i pomyślałam, że dodam nam takie maleńkie kropeczki, które odwracają od nich uwagę. Przy okazji pokażę Wam, jak przechowuję farbę, gdy chcę ją zostawić na potem, czyli dzisiaj rozrobiłam farbę, a będę ją używała jutro albo pojutrze. Zamknięta szczelnie w woreczku albo w takiej koszulce, w której wysyłamy Wam serwetki albo papiery ryżowe, nie zaschnie, czyli przetrwa kilka dni. Na tym jajku papier ryżowy przykleiłam całkiem dobrze, więc szlaczek robiony konturówką może być taki minimalistyczny. Ale jeżeli zagniotków jest więcej, jeżeli zmarszczki widać i co najważniejsze Was denerwują, to można na przykład zrobić taki szlaczek wewnętrzny. A jeżeli szlaczek gdzieś Wam się zleje, tak jak mi tutaj, to można go po leciutkim przesuszeniu konturówki rozdzielić wykałaczką. Ale jeżeli zmarszczki są duże, jeżeli te zagnioty wydaje mi się, że naprawdę widać, to wyciągam ciężką artylerię, czyli robię zawijasy. One odwrócą uwagę od wszystkiego, od każdego pasztetu. Jak zrobić zawijasy, czym się przejmować, a czym nie? O tym zrobiłam Wam specjalny film i podlinkuję Wam go pod tym wideo. A fajna prawda jest taka, że jajka można ozdabiać bez końca. Takie proste projekty świetnie się bronią bez względu na to, ile i czego do nich dodamy. A tutaj rozrobiłam zielony kolor, odrobinę ciemniejszy niż tył jajka, ponieważ chciałam, żeby ten element, który domalowuję w tej chwili, wyglądał jak dziurka. No i kiedy wreszcie powiemy sobie mocne i zdecydowane, no chyba to już koniec z domalowywaniem, można jeszcze dodać różnych słodziaków, na przykład koronki, falbanki i inne cuda. A w tym miejscu chciałam Wam zwrócić uwagę, że przyklejam tylko nakładając klej na różyczki, żeby go nigdzie nie było widać, żeby mi nie wyłaził, bo to bardzo nieestetycznie potem wygląda. Kokardki oczywiście można po prostu przykleić, ale wydaje mi się, że ładniej wygląda, gdy użyjemy do tego szpilki z jakąś piękną, elegancką główką. Gotowe pudełko ze świątecznym nadzieniem wygląda tak. Z uporem lepszej sprawy próbuję Wam tutaj pokazać, jak wyglądają te błyszczące elementy zrobione bezbarwną konturówką, ale dzięki mojemu świetnemu oświetleniu, które ma likwidować wszystkie odblaski, tego w ogóle nie widać. Uwierzcie, to naprawdę ładnie wygląda. No i jeszcze środek. Urocze, pastelowe jajeczka prezentują się tak. Które jest najładniejsze? Różowe, turkusowe, zielone, a może bordowe. Wiem, że wypadałoby zrobić coś ambitniejszego, ale ja naprawdę uwielbiam takie proste prace i czasami przy tych ambitnych to się naprawdę stresuje, żeby to wszystko w kupie ładnie wyszło. Dlatego postanowiłam, że zrobię specjalnie dla Was film o moich pasztetach. Dlatego taka bezstresowa, prosta dekorobota jest właśnie najgłębiej w moim serduszku i najbardziej ją lubię. A jeżeli macie ochotę pooglądać jakieś ambitne, piękne prace, to zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele i tam dziewczyny czasami wymiatają, pokazują naprawdę dzieła sztuki.
Jeżeli ta praca Wam się podoba, to linki do wszystkich produktów, których używałam w filmie, znajdziecie pod tym wideo, czyli w opisie filmu. Na filmy zapraszam Was co niedzielę. Od 9 rano można oglądać nowy film. No chyba, że mamy święta, bo w święta to świętujemy. Wesołych świąt. Do zobaczenia.